Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam, w jaki sposób w przemienniku częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800 możemy odczytać historię błędów i jak owe błędy interpretować. Dopowiem jeszcze kilka słów o głównych przyczynach powstawania omawianych błędów i jakie akcje naprawcze należy wdrożyć. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. By sprawdzić historię 10 zaistniałych błędów, należy przycisnąć przycisk Mode dwukrotnie. Po pierwszym wciśnięciu klawisza Mode przejdziemy do trybu programowania. Kolejne naciśnięcie przenosi nas do historii błędów. Za pomocą obrotowego pokrętła przewijamy listę błędów i tak kolejno widzimy błąd numer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Teraz, wciskając przycisk Set, otrzymamy dodatkowe informacje dotyczące naszego błędu. Przy każdym błędzie przemiennik zapisuje dodatkowe informacje, jak częstotliwość w momencie błędu, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe oraz czas systemowy falownika w chwili wystąpienia błędu. Historia błędów bardzo często pomaga nam wysnuć odpowiednie wnioski na temat przyczyny nieprawidłowej pracy przemiennika czy silnika. Dla przykładu, załóżmy, że jesteśmy producentem betonu. Operujemy z silnikiem mieszalnika. Pewnego dnia operator zgłasza częste występowanie błędów w przemienniku, co uniemożliwia mu prawidłową pracę. Po szybkim przejrzeniu historii błędów dowiadujemy się, że 10 ostatnich błędów dotyczyło przeciążenia silnika, a prąd wyjściowy wynosił 150% prądu znamionowego. Wiemy zatem od razu, gdzie szukać przyczyny. Coś sprawia, że obciążenie wzrasta. Sprawdzamy zatem tor mechaniczny, pytamy operatorów, czy cokolwiek zmieniali w składzie mieszanki. Lista błędów w FRE 800 jest naprawdę bardzo liczna, przez co proces diagnostyki tego przemiennika jest mocno uproszczony. W każdej chwili możemy w prosty sposób skasować listę błędów. By to zrobić, naciskamy przycisk Mode, przechodzimy do trybu parametryzowania. Za pomocą pokrętła szukamy parametru o nazwie ERCL. Wchodzimy do parametru przyciskiem Set. Pokrętłem zmieniamy wartość parametru z 0 na 1 i znowu naciskamy przycisk Set. Omówmy teraz listę błędów i w jaki sposób te błędy są kodowane. Zacznijmy może od tego, że w przemienniku FRE 800 możemy mieć do czynienia z 3 różnymi informacjami związanymi z usterką czy samoczynnym wyłączeniem się urządzenia. Są to ostrzeżenia. Na panelu może pojawić się odpowiedni napis ostrzegający nas przed np. nieprawidłową zmianą parametrów. Poza tym ostrzeżenia nie powodują wyłączenia przemiennika. Niektóre ostrzeżenia mogą powodować wystawienie wyjścia przemiennika, np. overload, czyli przeciążenie. Kolejno alarmy. Na panelu może pojawić się odpowiedni kod alarmu związany np. z przekroczeniem ustawionych limitów. Dodatkowo sygnalizować alarm możemy za pomocą wyjścia przekaźnikowego czy tranzystorowego. Alarmy nie wpływają na samoczynne wyłączenie się urządzenia. No i błędy. Na panelu może pojawić się odpowiedni kod błędu związany np. z przeciążeniem silnika. Błąd może być sygnalizowany za pomocą wyjścia przemiennika. W większości wypadków występowanie błędu wiąże się z samoczynnym wyłączeniem przemiennika. Na ekranach swoich monitorów widzicie tabelę z wymienioną listą błędów. Omówię najważniejsze z nich. Przy każdym błędzie postaram się wymienić najczęstsze przyczyny oraz sugerowane akcje czy czynności naprawcze. Zachęcam do lektury instrukcji obsługi czy innych dokumentów technicznych FRE 800. Znajdziecie tam obszerne informacje na temat szeroko rozumianego maintenance FRE 800. Błędy OC1, 2 i 3 dotyczą błędu overcurrent. Przemiennik bada stromość narastania prądu.
Błąd overcurrent wskazuje na bardzo szybko rosnący prąd na wyjściu, co może mieć związek ze zwarciem. Przemiennik dodatkowo precyzuje, czy błąd miał miejsce podczas przyspieszania, zwalniania czy pracy na zadanej prędkości. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać, to odpięcie kabli silnikowych i sprawdzenie, czy błąd overcurrent nadal występuje. Jeżeli tak, prawdopodobnie uszkodzone są moduły mocy. Jeżeli nie, przyczyny należy szukać w instalacji silnikowej. Błędy OU1, 2 i 3 związane są z błędem overvoltage. Podczas operowania z silnikiem w momencie zwalniania bądź kontrolowanego hamowania z silnika wraca do przemiennika energia regeneratywna. Gdy jest jej za dużo, przemiennik komunikuje to odpowiednim błędem. Podobnie jak w przypadku błędu overcurrent, przemiennik informuje nas, czy energii regeneratywnej jest za dużo podczas przyspieszania, zwalniania czy pracy na prędkości zadanej. Bardzo łatwo jest usunąć tą usterkę, podłączając dodatkowy rezystor hamowania do odpowiednich zacisków szyny DC przemiennika. Kolejne 3 błędy ETHT, THM i FIN związane są z zabezpieczeniami cieplnymi. ETHT informuje nas o zbyt wysokiej temperaturze pracy modułów mocy przemiennika. ETHM to elektroniczne zabezpieczenie cieplne silnika. Ostatni, EFIN, informuje nas o zbyt wysokiej temperaturze radiatora chłodzącego przemiennik. Jak radzić sobie w tych sytuacjach? W przypadku przegrzania przemiennika w pierwszej kolejności sprawdzamy drożność wentylatora chłodzącego i temperaturę otoczenia. W przypadku przegrzania silnika oceniamy konieczność instalacji chłodzenia obcego. W sytuacji zaistnienia błędu EFIN sprawdzamy temperaturę otoczenia oraz elementów wokół radiatora przemiennika. Błąd UVT to błąd związany ze zbyt niskim napięciem zasilania. Sprawdzamy poziom napięcia w sieci. Błędy ILF oraz LF związane są z utratą fazy na wejściu lub wyjściu przemiennika. W tej sytuacji sprawdzamy połączenia siłowe, stan sieci zasilającej i stan silnika. Błędy LUP i LDN związane są z przeciążeniem i niedociążeniem. My jako użytkownik możemy zaprogramować górny limit przeciążenia oraz dolny limit niedociążenia. Po przekroczeniu tych limitów przemiennik będzie to sygnalizował. Niedociążenie często używamy w przypadku suchoobiegu pomp. Poziom przeciążenia często pomocny jest przy procesach produkcyjnych. Błąd BE tyczy się uszkodzonego modułu hamowania. Jeżeli nasz tranzystor hamowania ulegnie usterce, przemiennik to zasygnalizuje. W tej sytuacji pozostaje nam kontakt z serwisem dostawcy. Błąd GF tyczy się błędu doziemienia. Bardzo często przyczyną tej usterki są uszkodzone przewody wyjściowe silnika lub uszkodzony przewód PE. Odłączamy przewody silnikowe i sprawdzamy, czy błąd nadal ma miejsce. Jeżeli tak, uszkodzeniu uległ przemiennik. Jeżeli nie, przyczyny szukamy w instalacji silnikowej. Błąd OLT ma miejsce w sytuacji utyku. Utyk ma miejsce wtedy, gdy chwilowe obciążenie na wale silnika jest większe niż maksymalny moment generowany przez przemiennik. Na sam koniec warto zaprezentować blokadę P5 PU Stop. Blokada P5 powstaje, gdy zatrzymamy falownik przyciskiem Stop na panelu operatorskim, podczas gdy sygnał startu podajemy z zewnątrz za pomocą komunikacji bądź za pomocą wejść cyfrowych. Zmieniamy tryb sterowania na EXT i podajemy sygnał start z zewnątrz na wejście cyfrowe oznaczone jako STR. Naciskamy przycisk Stop. Na panelu pojawił się napis P5. To jest właśnie blokada P5 PU Stop. By tą blokadę zdezaktywować, należy ściągnąć sygnał start i następnie naciskamy przycisk PU EXT w celu skasowania blokady. To już wszystko na dzisiaj. Co należy zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Przemiennik FRE 800 ma bardzo rozbudowaną diagnostykę i zachowuje w swojej pamięci 10 ostatnich zaistniałych błędów oraz podaje informacje dodatkowe takie jak częstotliwość, prąd, napięcie i czas ich wystąpienia. Możemy kasować historię błędu z poziomu pojedynczego parametru ERCL.
Warto zapamiętać najważniejsze kody błędów, alarmów czy ostrzeżeń. W instrukcji obsługi do przemiennika znajdziecie pełne tabele wszystkich błędów. Znajdziecie też informacje, jakie akcje naprawcze należy podjąć, by chronić się przed błędami w przyszłości. Przemiennik FRE 800 komunikuje anormalne sytuacje za pomocą ostrzeżeń, alarmów oraz błędów. Tylko te ostatnie zatrzymują pracę urządzenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.